Czy jest coś piękniejszego niż odpakowywanie swojego wymarzonego samochodu ciężarowego? Powiem Wam, że nie mam. Ale wiecie co? Możecie to zrobić dzisiaj ze mną. Idziemy odpakowywać Volvega w środku. Chodźcie. Volveg, ty maszyno! Bez tego to się nie da otworzyć Volvega. Volvegiem już zrobiłam trasę do Memmingen, do Goldhofera, żeby odebrać naczepę, ale kompletnie nie było czasu na to, żeby pościągać folię, podklejać zabezpieczenia. A przecież to jest taki moment, któremu potrzeba poświęcić uwagi, którym się trzeba cieszyć, a nie na szybko raz z raz. Ja specjalnie nawet spałam na tym łóżku z folią, żeby teraz zrobić to pięknie, na spokojnie, więc słuchajcie, to jest ten moment. Tylko pierwsze musimy pościągać wszystko, więc tak. Tutaj są dywaniki, które ja pościągałam oczywiście, z tego względu, że nie chciałam sobie pobrudzić. A jechaliśmy, miałam też Patryka, wchodziliśmy, wychodziliśmy, nagrywaliśmy, podpinaliśmy naczepę. To nie ma czasu na to, żeby ściągać buty i zakładać, a też szkoda pobrudzić takie nowe, ładne dywaniki. Jak widzicie, dywaniki mają tu taki typowy motyw dla Volvo, ładnie przystrzyżone. No pięknie, patrzcie jakie dopracowane szczegóły. Tu jest drugi chodniczek, też piękny, ten jest do pasażera, też ma taką ładną gumę. Jaki jest piękny, ale popatrzcie jaka ładna nitka, jak to wszystko jest ładnie uszyte. Pięknie. Nitka w kolorze nitki, którą są szyte fotele. Foteli przyjdziemy. I kierownica. To jest wszystko komplet. To jest Volveg, to jest Volvo FH16. No i tu jest dywanik na tunel. Tego też nie kładłam, ale z pewnością, ale jakiś tam mój włos już się dostał. Tego na pewno będę używać, będzie tutaj leżeć, ale popatrzcie na depto, jaka to jest piękna aplikacja. Tak Wam dam. FH16. Zawsze chciałam jeździć FH16. 16-litrowy motor i jest przybite, popatrzcie. Nie jest tak, że jest naklejone i się zaraz zerwie, to jest po prostu przynitowane. Ale dobra, to też położymy tutaj, bo my chcemy, pamiętacie, ściągnąć folię. Ale żeby się dostać do łóżka, mamy jeszcze tutaj pilota, bo pamiętacie, że Volveg jest sterowany pilotem. Tu jest moje teleradio. To jeszcze nie koniec, bo tutaj mamy jeszcze pudełko od Goldhofer. To Wam też pokażę, co tam jest. Ale to jeszcze nie teraz, no bo teraz się dobieramy w końcu do fotela, do łóżka. Ale wiecie co, to też nie jest takie łatwe, bo trzeba złożyć fotel. Fotele są tutaj elektryczne. Mają funkcję też zapamiętywania pozycji. Chyba muszę pierwszy przykręcić kluczyk. A czy ja jakoś mogę inaczej, czy nie? Tutaj też mogę. Jedno jest pewne, instrukcja obsługi się kłania i to jest to, czym będę się zajmować. Teraz jak będę w weekend stała, ale teraz robimy po prostu, załóżmy, że tak się składa fotel. No, pięknie. Dobrze, może odpalimy też jakieś światło. To jest materac. To jest ten grubszy materac z Volvo, oczywiście oryginalny. Ja już Wam to mówiłam 1000 razy. Jak pierwszy raz się przespałam, jeszcze jak jeździłam w Tagu, jak siadłam na 4-ośkę raz na zastępstwo z jakiegoś kolegę, jak pierwszy raz się przespałam na tym materacu, to po prostu jest niewyobrażalny komfort. Zapewniam Was, że ten materac w porównaniu, w połączeniu z tym materacem pod spodem, daje Wam łóżko wygodniejsze od Waszego łóżka w domu. No chyba, że macie jakieś super luksusowe, ale powiem Wam szczerze, że to łóżko jest wygodniejsze od tego łóżka, które mam u siebie w domu. No i ten materac też na pewno się trochę wolniej. Już prawie godzina 10, więc przenosimy się do studia. Ten materac główny też na pewno się trochę wolniej zużywa, jak jest jeszcze ta dodatkowa nakładka. Chodź tu. To tym nożem otwieraliśmy Volviego, tym będziemy Volvega i każdy następnego. To zrobić, żeby w ogóle jeszcze nie przeciąć przypadkiem tapicerki. Wyobrażacie sobie to? Robię tak i tam ciach. I kurde, pocięłam. W ogóle, bo teraz cały przecięty. No dobrze. To jest bardzo ostre, trzeba uważać. No dobrze, ten materac jest zapakowany jak tak, że jest zgrzany na początku i na końcu. Więc może tak się uda. Jest!
Materac jest oczywiście podzielny, bo też mamy ten zagłówek podnoszony. I pamiętacie, ja już pamiętam z Volviego, że zagłówek się nie podniesie, dopóki nie ściągniemy zabezpieczenia, które jest tam. Tutaj mamy takie małe zabezpieczenie. Taka trytka, nie wiem jak ją otworzyć, żeby nie porysować, ale tak wsuniemy. I kurde, pocięłam. No wiedziałam, że to zrobię. Patrz, przecięłam, widać. No ale trzeba będzie zakleić, bo się będę strzępić. Nie mówcie nikomu, nic nie mówcie. Nic mi nie mówcie. Ale teraz już się podnosi, a zabezpieczenie spadło. Więc generalnie tak tutaj wygląda ten cały mechanizm. Widzicie? Jakieś siłowniki, podnoszenie i teraz to generalnie wystarczy, że nacisnę tutaj. Jest taka rączka i to się podnosi. I do płaskiego, więc to jest, myślę, że po prostu moja ulubiona funkcja Volvo. Że można się położyć i sobie coś tam robić, czytać, oglądać, bo przecież tam jest jeszcze telewizja. A tak w moim przypadku najczęściej po prostu składać dla Was TikToki. Tu oczywiście przy łóżku jest miejsce na gazetę, nie gazetę, co tam chcemy. Tu jest światełko, które się włącza, wyłącza na dotyk. To już nie jest przycisk, to już jest dotyk. Tu jest wieszaczek na kurtkę, czy co tam chcemy, albo na piżamę. A jeżeli chodzi o tą stronę, no to tak samo jak w Volvim. Tutaj jest schowek zamykany. Przy schowku tam jest gniazdko 12 albo 24. 24. 24. Uchwyt na butelkę i oczywiście jakieś tam miejsce na gazety, nie gazety. Tutaj są głośniki, dwa regulowane. Można sobie z poziomu tutaj panelu sterowania przekładać cały, że tak powiem, głośność i środek, powiedzmy, ciężkości muzyki w różne miejsca w kabinie, pokażę Wam później. Tutaj oczywiście jest sterowanie światłem, klimatyzacją postojową, widzicie. Tutaj mogę wyłączyć światło całkowicie, albo mogę też włączyć. Oczywiście w Volvo można sobie sterować natężenie światła. Czy chcemy wieczorem już takie delikatniejsze światło i całkiem wyłączyć, czy chcemy całkowicie ostre, mocne. Tu jest klimatyzacja postojowa, alarm, czyli budzik. Tutaj akurat jest włączenie muzyki, zamykanie drzwi, otwieranie drzwi z poziomu łóżka. Jak idę spać, to zawsze jeszcze sprawdzam, czy naciskam, czy na pewno drzwi są zamknięte z obu stron. Światło, okna, można sobie tak samo odsuwać okna i pasażera, i kierowcy. No i oczywiście wywietrznik dachowy. Tu jest jeszcze głośność muzyki. Jak mamy włączoną muzykę, to możemy sobie też ściszać i głośnić. Ten pasek, który tutaj widać, odblokowuje łóżko górne. Łóżko górne jest teraz w najwyższej pozycji, bo zauważcie, tutaj są takie dwie szyny. Te szyny pozwalają na to, że wysokość łóżka górnego jest regulowana. Możemy sobie zrobić całkowicie nisko, a możemy dać całkowicie wysoko. Teraz jest w pozycji takiej najwyższej i jeżeli chcemy je opuścić, to wystarczy tutaj nacisnąć. Tylko musiałabym górę odblokować. Już Wam pokażę, jak to działa. O, właśnie, tak to działa. Zwolnić. No i jest wtedy w takiej pozycji. To co? Rozpakowujemy górne łóżko. Pierwsze, drabinka. No dobrze. To jest oczywiście drabinka do wchodzenia na górne łóżko. Albo też widziałam huśtawka dla dzieci. Tylko takich małych dzieci. Teraz ściągamy folię z górnego łóżka. To już jest troszeczkę gorzej, bo folia przechodzi przez te elementy takie już zamontowane, więc trzeba tak to ściągnąć, żeby później nie wystawała folia. Tutaj nawet jak to zrobić? No i tak źle zrobiłam. Jak wy to robicie? Czemu? Popatrzcie, czemu mi tu dalej wystaje ta folia. Tak chciałam podciągnąć, że z tamtej strony wyrwać i z tej strony wyrwać i co? I jak zrobiłam? O, teraz się udało. Udało mi się. Nie, nie udało się. To jeszcze kawałek zostaje. Ale czekajcie. Go wyciągnę.
Schować. Jak się nie da, to trzeba schować dobrze. I tak wystają. O, a tutaj jest powtórka. Może to po prostu trzeba by było wszystko rozkręcić i wtedy. Postaram się teraz tak ściągnąć, żeby nie przeciąć niczego. No i co? To już idzie dobrze. Albo? Gdzieś tam pewnie jeszcze troszeczkę zawsze coś zostanie, ale... Ach, tutaj jeszcze jest przykręcona też, no. Jak sami widzicie, ściąganie folii to jest bardzo odpowiedzialna funkcja w firmie, tak żeby później ta folia nie wystawała. Jak to teraz robimy? Może w ogóle opuścimy to łóżko, tutaj jeszcze tak ściągniemy. To już założymy tutaj. Jak to się robi? Dobra. Dobrze, teraz tak, tutaj są takie przyciski. One blokowują łóżko, bo widzicie, tutaj łóżko jest na pasach, bo to łóżko służy w końcu do spania. Więc jak chcemy tutaj położyć kogoś, to robimy o tak. Jeszcze folię ograniczę. Ło. Już trochę za dużo, więc można sobie poziomować. Po kawałku. Tada! Prawie że. Ostatni element. No dobrze, jest. Chociaż ja i tak wiem, że kawałeczek folii tam został. Jak będę leżeć, to będę widzieć, będę go skubać. No ale dobrze, mamy górne łóżko. Jaki miły materiał, fajniutki. To łóżko tutaj też jest dosyć grube. Ono jest cieńsze i ten materiał jest inny niż ten na dole. Ale jak byłam w trasie kilka dni, czy to jak właśnie moja siostra była ze mną w trasie, spałam na górnym łóżku, czy jak Artur Mulak, fotograf, przy okazji robienia sesji dla kalendarza charytatywnego miał w Szwajcarii i w Chorwacji. Za pierwszym razem spał kilka razy. On na dolnym łóżku, ja na górnym łóżku, później w Szwecji w tamtym roku też spałam na górnym łóżku i generalnie to pierwszym razem jak weszłam na górne łóżko, sobie myślałam, kurde, jakieś tu wyśpię, mało miejsca tu jest. Ale później się budziłam i byłam tak samo wyspana jak na dolnym prawie, że. Jeżeli chodzi o górne łóżko, jeszcze to ma takie zabezpieczenie. Ja zawsze opowiadam tą swoją starą historię, ale ona jest cały czas aktualna, szczególnie dla młodych kierowców. Jak się śpi na górnym łóżku, dlaczego warto jest sobie podnosić tą siatkę? Bo zawsze może wam opaść ręka w czasie snu i może wam tak zdrętwieć, że dostaniecie w rezultacie zawału serca, bo będziecie myśleli, że już po prostu po waszej ręce. Ja tak miałam w pierwszych miesiącach swojej jazdy, że założyłam sobie, że wszystkie graty będę mieć łatwo dostępne na dolnym łóżku, na górnym łóżku będę mieć zawsze gotowe łóżko do spania. Jeździłam na nockach, dopiero się uczyłam jeździć na nockach i spania w dzień kompletnie mi to nie wychodziło, więc w nocy jak już w końcu miałam pauzę, to chciałam od razu spać, chciałam mieć od razu gotowe łóżko, żeby nie tracić dosłownie żadnej minuty. No ale tak się zdarzyło faktycznie w którymś razem, że się obudziłam i ręka mi zwisała, ja tej ręki nie czułam i było ciemno, nie wiedziałam w ogóle, gdzie jeszcze światło zaświecić, więc trochę już zaczęłam panikować, telefonu nie mogłam znaleźć i w końcu jakoś znalazłam tą rękę taką drętwą, wiszącą, jakoś ją tak na siłę położyłam. Ta ręka po prostu sprawiała wrażenie, jakby ważyła tonę i ona była tak strasznie już zimna, że ja myślałam, że to już koniec, nie? Nad kierowcą nie będę, bo już mi rękę amputują. Na szczęście po prostu jak ta ręka tak leżała obok mnie, masowałam, zaczęła krew dopływać, ból masakryczny, ale się cieszyłam, że boli, cieszyłam się, że będę mieć rękę. Więc od tej pory, jak już śpię na górnym łóżku, rzadko się zdarza, ale jak śpię, zawsze siatka. Przy górnym łóżku oczywiście też jest tutaj światełko, teraz światło jest włączone, więc ono się robi tak, że ma dwa jakby natężenia, natomiast jak wyłączymy światło całkowicie, jak jest światło wyłączone, to po prostu tutaj można sobie zawsze w nocy, widzicie, właśnie jakoś ręką zawsze, jak się człowiek budzi, to gdzieś tam pomacać, gdzieś się trafi. Jak widzicie, ta kabina odrobinę się różni od kabiny Volviego, bo w Volvim mam takie wysokie szafki. Szafki pewnie są gdzieś no aż takie duże, więc ta kabina jest troszeczkę niższa, ale to przez to, że no, tutaj są dużo wyższe koła, więc nawet jak się wchodzi do kabiny, to trzeba nogi wysoko podnosić. Volvi jest dosyć niski, za to ma też trochę wyższą kabinę, chociaż jak widzicie, jak stoję, to popatrzcie, ja wciąż mając 1,78 m wzrostu, patrzcie, ja wciąż mogę po prostu ręce wyciągnąć do góry, więc kabina jest wciąż wysoka dla wysokiego człowieka. Natomiast te szafki tutaj już
już są troszeczkę niższe, więc szafki, tak samo jak i w Volvim. Charakterystyczna roleta, żaluzja, nawet nie wiem jak to nazwać, dla Volvo. W poprzednich edycjach też to była taka roleta i myślę, że tak wszyscy to lubimy, że to jest po prostu zawsze Volvo. Więc żeby odsunąć, to widzicie, ono się tak nie odsunie. Żeby odsunąć, to trzeba podnieść, lekko podnieść i wtedy jest podświetlenie. Są takie jakby deski rozdzielające, podświetlone z motywem charakterystycznym dla Volvo, więc tu jest jeden duży schowek, tu jest drugi, tam coś już jest. Co tam jest? Co tam jest? A pudełko po Ewie, czyli takie urządzenie. W pierwszej linii od razu się kojarzy z opłatami drogowymi, bo tutaj już mam większość krajów Europy, w tym w Ewie, ale tak samo jest tutaj jeszcze telematyka domontowana i tak samo jest przez to technologia Fuel Guard, czyli ochrona przed różnymi oszustwami związanymi z kradzieżą paliwa. Oczywiście to nie oznacza, że Ewa stoi przy zbiorniku i pilnuje, żeby w nocy nikt nie ukradł. To oznacza po prostu, że jak ktoś by nam ukradł albo skopiował kartę paliwową, w momencie, gdy chce się zapłacić i pozycja karty paliwowej GPS nie pokrywa się z pozycją samochodu ciężarowego, no to po prostu karta paliwowa nie zadziała. No i dobrze, i tamten schowek jest taki sam. Jest jeszcze coś dodatkowego, czego nie ma w Volvi, a ma Volvek. To jest ta szyna. To jest szyna i zasłonka. Tutaj odpinamy i możemy sobie zasłonić i w ciągu dnia spać jedna zasłonka, druga zasłonka i mieć właśnie to łóżko kierowcy całkowicie zasłonięte. To taki pewnie troszeczkę ukłon w stronę podwójnych obsad. Trzeba pamiętać o tym, że te auta nie idą tylko na Europę, ale przecież tak samo i na Australię. I oczywiście wiadomo, że w Europie to jest nielegalne, że jeżeli jest podwójna obsada, jeden kierowca jedzie, drugi odpoczywa, ale on musi odpoczywać w świetle prawa na fotelu, zapięty pasami, nie może leżeć ani na tym łóżku, nie może ani na tym łóżku leżeć. No ale nie wszędzie tak jest. W Ameryce przecież jest tak na przykład, że jak jeden kierowca jedzie, to drugi bierze swój dzienny odpoczynek. Więc jak jeden to po prostu jedzie, drugi ma swoją noc. Więc w amerykańskich ciężarówkach jest to całkowity standard, że tą stronę sypialną się odgradza. Dobra, tak się zapina. Jak pas. No dobrze. Tutaj oczywiście jest jeszcze taka lampka, którą można albo tutaj, jak się siedzi na fotelu, dostosowywać, albo jak na górnym łóżku. Ona też do górnego połóżka pasuje. Patrzcie, jak się tutaj robi poziom łóżka, to i na górnym łóżku kierowca może. No i tak samo, jak się tutaj chce coś robić, to tak samo można, więc ona jest taka wszędzie regulowalna. Ja jej dosyć często używam, a na czas jazdy tu jest taki uchwyt, żeby ona jakoś tam się nie trzęsła, być może nie obijała. O, nowe niewyrobione. A tutaj jeszcze pod materacem jest coś takiego. Czyli tak samo siatka zabezpieczenia pierwszego kierowcy. Raz oczywiście do spania stacjonarnie, ale dwa, tak samo Wam powiedziałam, auta idą na cały świat, a w niektórych miejscach na świecie to jest zupełnie legalne, że jeden kierowca z obsady może spać na łóżku, leżeć na łóżku, podczas gdy pojazd znajduje się w ruchu. To też jest zabezpieczenie właśnie, że gdy na wypadek wypadku odpukać, to jest właśnie, odpinamy to. Widzicie? Jest taka siatka, nie? I tutaj z tej strony, i tam jest z tej strony, i w razie jakiegoś hamowania, to ta siatka przytrzymuje kierowcę, żeby nie wypadł na szybę. Chcecie zobaczyć coś pod łóżkiem? Pokażę Wam, póki jeszcze nie ma bałaganu. Tutaj jest zabezpieczenie, coś się podnosi. No i tak. Tutaj nie ma półki, bo jest cały ten system podnoszenia zagłówka, więc tutaj musi być wnęka na to, żeby ta cała część się zmieściła, więc tutaj nie ma półki. Natomiast tu jest oczywiście lodówka wysuwana, ale potem Wam pokażę ekspres. Ale właśnie, tu jest jeszcze jedna rzecz w tym aucie, czego nie mam w Volvim. Mogłam zamówić, ale jakoś nie zamówiłam. Tutaj jest już w standardzie, mianowicie stolik. Ja tutaj będę znowu pani prezes. Dobra, stolik sobie przygotujemy już do montażu. A tutaj jeszcze jest też mega ważne, uchwyt pod wodę, też zamontujemy. No a teraz widzicie, że jest tam jeszcze taki dodatkowy schowek, no, na różne rzeczy. I tutaj też jest jeszcze schowek głęboki. Więc tak, tu jest uchwyt na napój, który sobie zamontujemy o tak, na szynę.
Jest dobrze? Coś mi tu nie pasuje. Zapomniałam. Bo będę musiała w Volvim popatrzeć, bo mi coś tutaj on tak luźno nie chodził. Czy tam powinno jeszcze głębiej siąść? A może tak? To było jednak? Jak to było? Pamiętacie, jak to się montowało? To jest taka szyna, widzicie? Wiecie co? Zgłupiałam. No tak to przecież wchodziło i to się przesuwało. To czemu teraz tak nie jest? Pójdziemy do Volviego i sprawdzimy. A wiem, chyba wiecie przez co? Chyba wiem przez co. Bo mi się zdaje, że to jest na miejsce tego, gdzie jest ekspres. I teraz ja to włożę. No właśnie, bo to było niżej, bo to było na tym. No dobra, głupi ma zagadkę. Jak czegoś nie wiemy, to lepiej idźmy dalej. Wrócimy do tego w odpowiednim czasie. Zajmiemy się fotelem pasażera. Fotel pasażera nie jest pneumatyczny, ale już wam wytłumaczę, dlaczego nie jest pneumatyczny. Otóż nie jest pneumatyczny, ponieważ jest odwracany. Ja mega lubię tą opcję obracania fotela. Raz, że można sobie ćwiczyć. Ja ćwiczę w trasie i między dwoma fotelami można dużo planków robić, dużo różnych fajnych ćwiczeń, takich rozciągających też, około jogowych, więc to jest dla mnie mega ważne. Tu są oczywiście też podłokietniki skórzane, jak zawsze wszystko w Volvie, jak się bierze fajną wersję. To jest pięknie wszystko obszyte kolorową nitką, skórzane. Fotel skórzany. To jest fotel skórzany, regulowany w pełni manualnie i oczywiście cała mechanika, w związku z tym, że on to jest obracany, no już nie pozwala na to, żeby był pneumatyczny, bo gdzieś tą poduszkę trzeba było zamontować. No i jeżeli on się obraca, no to jak on może być jeszcze pracować góra-dół, więc on nie jest pneumatyczny, no ale tutaj też się nie zapowiada, że miała być podwójna obsada. Raz na jakiś czas ktoś się przejedzie, no to po prostu będzie się musiał cieszyć tym, że siedzi na obracanym fotelu. Natomiast z funkcji takich dodatkowych, no to właśnie jest... Teraz jak to się robiło? Tu się jeszcze w ogóle coś tym robi? Tego to nie pamiętałam. No powiedzmy, że na razie się nie robi. Więc tak, tu się zakłada. Tu się bierze stolik. Tak jest. No dobrze. No i tutaj mamy stolik. Tu się po prostu... Znacie to? Jeżeli jest ktoś z Was, kto jeździ Volvo i chociaż raz w życiu nie nacisnął tego złego przycisku na pilocie i nie budził każdego na parkingu, no to jeszcze za krótko jeździ Volvo. Co ma dostępny pasażer z miejsca pasażera? Po pierwsze, to ma dostępne lusterko do umycia. Jak macie pasażera, to musicie go szkolić, że on ma zawsze po prostu na swojej odpowiedzialności czyste lusterko. Pasażer jest po to, żeby czyścić lusterko. Natomiast tak już całkowicie na poważnie, to z takich systemów jeszcze bezpieczeństwa, to mam oczywiście jeszcze też asystenta, który mi tutaj podpowiada. To jest czarny w tej chwili, ale jeżeli ja bym chciała zmienić pas na prawo, czyli włączyłabym prawy kierunkowskaz, podczas gdy ktoś jest w moim martwym punkcie, to tutaj zaczyna migać na czerwono i zaczyna wydawać taki alarmowy sygnał dźwiękowy, który daje mi do zrozumienia mega szybko, że nie rób tego, bo tam ktoś jest, a ty go nie widzisz. Więc ja mam i kamerę, bo ją po prostu uwielbiam i w czasie jazdy tak naprawdę cały czas mam ją włączoną, bo ona mi pokazuje cały martwy punkt, ale dodatkowo jeszcze oprócz tego jest także to zabezpieczenie, tak żeby nigdy nikomu nie zrobić krzywdy, komuś, kto się znajdzie w moim martwym punkcie. Tutaj jest jeszcze oczywiście osłona przeciwsłoneczna dla pasażera tak samo. Mega ważne. Tutaj jest oczywiście schowek, tutaj jest inny schowek. Co my tu mamy? Jakiś kabel. Czy my tu mamy podsłuch? Tutaj jest żaluzja. I kolejny schowek. To nie wiem, czy wiecie, ale można sobie w ogóle Volvo wyciągnąć. Ono jest na zatrzaski. Ja nie chcę wyciągać, bo jak wyciągnę, to mogę zepsuć. Natomiast ja tutaj wykorzystuję na jakieś tam rzeczy do jedzenia kuchenne, natomiast można to rzeczywiście wszystko, jest nawet uchwyt na długopis. To jest na długopis. Chyba, że ewentualnie łyżkę. Tu jest kolejny schowek. Schowek, w którym ja już zdążyłam podczas jednej trasy zrobić bałagan. Tu jest popielniczka, jest oryginalna, aczkolwiek no ja nie palę, więc popielniczkę gdzieś tam sobie rozładuję, gdzieś tam będzie.
Co jest bardzo ważne, pewnie najfajniejsze w tym schowku to. Lusterko. Tutaj jest jeszcze żaluzja. To jest generalnie wyjście bezpieczeństwa. To się ściąga. Szybko wyciąga się młotek, tak żeby rozbić tą szybę. Ale oprócz tego jest taka żaluzja moskitiera. No i całkowicie czarna. Także w ciągu dnia, jak się śpi, można sobie pozasuwać i w kabinie jest ciemno. I to jest oczywiście uchylane. Okno, wywietrznik dachowy, jak to jest tutaj nazwane, uchylany, sterowany stąd, czyli od kierowcy, ale tak samo sterowany z panelu przy łóżku. Tak, żeby jak się idzie spać, można było sobie uchylić, jak jest gorąco, albo zamknąć, jak jest zimno. Dobrze. Teraz przenieśmy się do stanowiska pracy kierowcy. No to jesteśmy teraz na miejscu pracy kierowcy. To tutaj kierowca w Europie spędza 9 godzin dziennie. 2 razy w tygodniu może przedłużyć do 10. Na świecie bywa różnie. W Ameryce taka ciekawostka to jest 11 godzin pracy za kierownicą dostępne w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o Kanadę 13, w niektórych miejscach na północy w czasie zimowych operacji jest to nawet 16 godzin. A w jakichś miejscach na świecie, gdzie w ogóle nie ma prawa, to ile kierowca da radę. Jakbyście byli ciekawi w ogóle, gdzie są Volvo bezpieczniki, to tutaj. Tutaj jest taka klameczka, podnosi się, mogę Wam zademonstrować. I tutaj są bezpieczniki, widzicie? Tam jest cała legenda, żeby można było znaleźć odpowiedni bezpiecznik. Jak jest taka potrzeba, to są takie szczypce malutkie, widzicie? Do wyciągania bezpieczników. Te bezpieczniki są tutaj takie właśnie malutkie w Volvie, więc wystarczy tak założyć. O tak. I mamy bezpiecznik wyciągnięty w bardzo łatwy sposób. Ściągniemy to? Zrobimy to? Ściągniemy to czy nie? Jest tutaj trochę więcej przycisków już niż w Volvim, bo mamy tutaj 4 osie, więc jest kilka różnych przycisków i podnożenie, i dociążanie. I są też blokady. No jest oczywiście asystent pasa ruchu, system pilnujący tak jakby to DAS. Muszę rozszyfrować DAS, bo nie pamiętam co znaczyło. Driver, system DAS i tutaj zrobimy takie napisy. Dobra. Najważniejsza, najbardziej ulubiona moja rzecz w Volvo. Zawsze powtarzam, że ktoś, kto jest odpowiedzialny w firmie za zamawianie, konfigurację samochodów ciężarowych i zamawia ciężarówkę Volvo bez tej opcji, ma ciężki grzech. I z tego grzechu się nie da nigdy wyspowiadać. Można tylko po prostu ukasować ten grzech, zamawiając kolejne auta już z tą opcją. Mianowicie 3 płaszczyzny regulacji kierownicy. Normalna ciężarówka tylko może o tak, nie? O tak i tak trochę, nie? Ale nie Volvo. Volvo może więcej. Bo Volvo, oprócz tego, że może tak, to jeszcze może tak. Czekajcie. Patrzcie. Jak można sobie położyć kierownicę na kolanach. No. To jest po prostu najpiękniejsza rzecz. Ja sobie tak tutaj mówię w taki sposób dosyć żartobliwy, ale to jest bardzo ważne, bo kierowca no, w perspektywie życia więcej niż 1/3 dnia swojego spędza za kierownicą. I to prawidłowe ustawienie kierownicy, to żeby móc sobie w ogóle ustawić prawidłowo kierownicę, to sprawia, że kierowca dłużej żyje w dobrym stanie ciała, a jak dłużej żyje w dobrym stanie ciała, to jest przez dłuższy czas no, aktywny, jeżeli chodzi o pracę i jest bezpiecznym kierowcą. Kierowca, który raz, że nie ma podłokietników, 2, który ma kierownicę, którą można po prostu siedzieć i tak jechać. Wyobraźcie sobie, siedzieć i tak jechać, nie? Jeżeli ma jeszcze nie ma do tego fotela wygodnego, no to po prostu on po kilku latach już chodzi o taki cały połamany i już potrzebuje zwolnienia, źle się czuje. I praca dla niego jest wtedy no, naprawdę z dnia na dzień coraz cięższa. Natomiast kierowca, który ma porządne narzędzie z pracy, które można sobie tak fajnie dostosowywać, ma normalnie podłokietniki, popatrzcie. Ustawiam sobie porządnie fotel, mam podłokietniki, obydwa podłokietniki, bo ja też wiem, że są takie opcje w ogóle, że jest jeden podłokietnik na takiej wysokości, tutaj druga strona na tak i później kierowca chodzi krzywy. I się zastanawiają ludzie, czemu ci kierowcy tacy krzywy chodzą?
Więc ładnie sobie podeprzeć górną część ciała na łokciach, ładnie kierownicę tutaj sobie dostosować. No i popatrzcie, i można siedzieć, jechać, no i zarazem odpoczywać. Więc raz, że kierownica i ta 3 płaszczyzny, a 2, że fotel. No fotel po prostu musi mieć podłokietniki. Jeżeli ktoś zamawia ciężarówkę bez podłokietników, no to naprawdę skraca żywotność kręgosłupa kierowcy. I to nie są żarty, znowu moje jakieś takie głupie prześmiewcze, to jest prawda. Jak się cały czas jedzie, to przecież kabina oczywiście pracuje, amortyzuje, ale kręgosłup, wszystkie kręgi non-stop tak pracują, prawda? Więc jeżeli kierowca siedzi za kierownicą i może się podeprzeć, to już ten kręgosłup pracuje trochę inaczej. Już jest bardziej stabilny, już te tarcia są troszeczkę mniejsze. I ja wiem, o czym ja mówię, bo ja przez 3 lata jeździłam ciężarówką bez podłokietników. I to jest niebo, a ziemia. Jak się tak jedzie, no to po prostu wszystko kręgosłup musi amortyzować. Jak się ma podłokietniki, zawsze to już jest po prostu jakieś takie, wiecie, mniej tego wahania, więc podłokietniki to jest tak samo opcja must have. No, fotel jest sterowany elektrycznie, jak widzieliście, z jednej strony tu są przyciski, z drugiej strony tu jest kilka przycisków, więc i przesuwanie jest elektryczne. Ta część siedziska się wysuwa, też jeszcze, żeby kierowca mógł mieć większy komfort. Przesuwa się cały fotel też elektrycznie. No i steruje się tutaj też właśnie elektrycznie, więc wiecie, pełny luksus. To ja w ogóle nie wiem, co to jest. A, to już wiem, co to jest. Tu jest pompowanie tych części, czyli tutaj. No, można sobie tak jakby wypełnić bardziej powietrzem lub mniej. To jest fotel oddychający. Popatrzcie na moją rękę. Volvo oddycha. To jest góra, tak? Góra. To jest też oczywiście bardzo ważne, żeby sobie ustawić dobrze zagłówek. Nie za daleko, nie za blisko, żeby się garbić tak w sam raz. Tutaj mamy jeszcze górę też. I tu. No i tutaj mamy też jeszcze 3 pozycje pamięci, które sobie możemy zapamiętać i to mnie po prostu przypomina historia, którą słyszałam kiedyś od kolegi, jak to kierowca wsiadł w auto drugiego kierowcy na zastępstwie jeszcze lata temu, jak już były te fotele Volvo. No i ktoś gdzieś zapamiętał jedną pozycję jazdy, gdzie fotel był złożony całkowicie. No i on coś sobie chciał dostosować ten fotel, a nie wiedział, jak to zrobić w czasie jazdy i tak sobie dostosował, że sobie włączył tą pozycję złożoną i w czasie jazdy fotel mu się zaczął składać, nie wiedział, co zrobił, nie wiedział, jak to zatrzymać i jechał w czasie jazdy stojąc tutaj. No więc... Śmieszne. O właśnie. Włączyłam ją. On się teraz sam reguluje. To była pierwsza pozycja. O, jeszcze podnosi się. O kurde, fajne. Ja jeszcze tego sama nie próbowałam, ale to jest 1. Dajmy 2, bo to jest tak, pokrętło się wtedy przyciska. To się samo robi. Taka jest jakby idealna. Muszę poczytać o tym. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo Volvi to ma podgrzewany fotel. Włączam przycisk, robi się ciepło. To jest po prostu przepiękna opcja. Jak w zimie po jakimś załadunku człowiek taki zmarznięty, przemoknięty wchodzi do kabiny i przebiera się i włącza sobie ogrzewany fotel. O Jezu, to jest... Ja nic nie robiłam. A teraz jeszcze wygodniej. Ta pozycja trochę tak wygląda, jakby Volvo samo dobrało mi prawidłową pozycję. To jest ciekawe, muszę o tym poczytać. Więc generalnie to podgrzewanie fotela, powiedzmy, że to nie jest nic aż takiego wielkiego. Dużo ciężarówek to ma. Ale popatrzcie na to. Żeby było lepiej słychać. To jest 1. Tak cichutko, delikatnie. A teraz 2. To nie jest suszarka do włosów. To jest wentylacja fotela. Po to Volvo ma te wszystkie dziurki.
że mi tak fajnie tutaj wieje. Więc w letnie dni z kolei usiąść sobie na takim fotelu i poczuć jakieś zimne powietrze, to będzie piękne. Ale fajnie. Nic, tylko w spódnicy jeździć. Myślałam tylko o tym, żeby po prostu był ten efekt Marilyn Monroe, ale chyba powiedziałam co innego. Dobra, więc wentylacja fotela. Kierownica oczywiście obszyta skórą. Tutaj nitka jest kolorowa, reszty pasująca do reszty wyposażenia. Tu jest lewarek, iShift, więc no, tak to tutaj wygląda. Reverse, czyli do tyłu, neutral, neutralny, a automatycznie i manual jak chcemy sobie zmieniać. Tutaj jest przycisk plus minus do manualnego. Tutaj się zmienia tryby. Więc no, generalnie tyle, bo można jeździć ekonomicznie. To Wam będę pokazywać, będę testować i będę mówić Wam jak się sprawdza, ale są takie, wiecie, i po prostu jak się jedzie na pusto, lekko, gdzieś tam jakieś tak ekonomicznie, ale jest też opcja power, jak się targa moc. Ach, tylko przypomnę, że Volvek ma 750 koni, 16-litrowy motor. No i wiecie co? I on ma homologację na 235 ton. To nie jest tak, że z tą naczepą 7 ja mogę załadować 235 ton, bo naczepa na to nie pozwala. Naczepa pozwala tylko na 80 ton, ale zawsze mogę podpiąć inną. No ale to jest chyba nie tym razem jeszcze. No dobrze. Z rzeczy ważniejszych jest oczywiście jeszcze ten wyświetlacz. Pamiętacie, w poprzednich wersjach Volvo cały ten wyświetlacz był tutaj schowany i zacieniony. I to było fajne. A później Volvo wprowadziło ten tablet. Powiem Wam szczerze, że jak zamawiałam Volviego i zobaczyłam ten tablet, to po prostu stwierdziłam, że ja go zaraz ułamię, ja go zaraz zniszczę, będzie zaraz porysowany i się nie da wymienić. Znaczy da się wymienić. I będzie problem. Ale Volvi ma już 3. rok i według mnie wyświetlacz jest mega wysokiej jakości. Nie ma żadnych rys. No i się świetnie sprawuje. I nigdy nie byłam nawet blisko tego, żeby ułamać. Wiadomo, że jak ktoś się wkurzy, to ma szansę po prostu się na tym wyżyć i po prostu derwać da się. Natomiast każdy rozsądny kierowca myślę, że tego nie zrobi i świetnie się to sprawdza. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to jest dosyć podobna jeszcze do tych poprzednich wersji właśnie, ale jest też są jakieś tam nowe opcje, więc tu jest muzyka, oczywiście media, Bluetooth, USB, tu jest jeszcze też telewizja ustawienia audio, można sobie tutaj ustawiać i to jest to, co ja Wam właśnie mówiłam, to jest regulacja głośności, to tutaj ok, jest, widzicie, media, komunikaty radiowe, połączenia przechodzące itd., nawigacja, wszystko się osobno steruje w bardzo łatwy sposób, według mnie intuicyjny. Tutaj, dobra, jak ktoś się lubi bawić, można się bawić, ale najfajniejsza opcja to jest taka, widzicie? Nie możemy włączyć muzyki, bo nam YouTube wyciszy film, ale jak chcecie mieć najwięcej dźwięku wokół siebie, i z przodu, to dajecie tutaj i słyszycie po prostu ten głośnik głównie. Jak chcecie mieć takie poczucie, że dźwięk Was otacza, dajecie tutaj. Jeżeli chcecie słyszeć jeszcze troszeczkę bardziej z przodu, dajecie tutaj. Jeżeli, nie wiem, jest tak, że śpi Wam, załóżmy, pasażer na fotelu, to możecie sobie dać bardziej tak. To rzeczywiście fajnie się sprawdza. Jeżeli śpi kierowca za kierownicą, a pasażer tylko czuwa, to tutaj tak. Żartowałam, bo jeżeli kierowca będzie zasypiać, to ten system, o tutaj, DAS, będzie budzić kierowcę, będzie wyskakiwać na wyświetlaczu, że czas na kawę. No, to tak nie będzie. Widzicie, tu jest jeszcze kierunek dźwięku, można ustawiać sobie, a właśnie, tak, 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 no. Bardzo fajne to jest. To mi się wydaje, że nowość. Tego nie było w poprzednich wersjach. Głośność zależna od prędkości. Oczywiście w ciężarówce aż tak się nie rozpędzamy, no ale ja tam sobie lubię dać jednak. Ja lubię głośno muzyki słuchać, niestety. Ostatnim razem, jak sobie głośno muzykę włączyłam, to mandat dostałam w Austrii. Tu jest komputer pokładowy i tutaj na przykład można mieć spalania. Także można sobie sterować. Tu widzicie, jest spalanie za moją ostatnią trasę, czyli to jest do Niemiec na pusto, gdzie Volvek wtedy płacił. Volvek na pusto bez naczepy palił chyba jakieś 25 litrów plus minus bez naczepy. Z naczepą się zrobiło na całej trasie 36 litrów. Volvek na pusto z naczepą waży 41 ton.
z pełnym zbiornikiem paliwa, więc takie spalanie jest na pusto. Więc widzicie, tutaj mam taką opcję, jeżeli chcecie sobie na przykład wyjeżdżacie w trasę, to możecie na przykład jedną trasę sobie zachować na całą trasę, jak jedziecie na 2-3 tygodnie i trzymać po prostu spalanie danej trasy. Jak chcecie się szkolić, chcecie sobie jakoś kontrolować to, jak jedziecie technikę jazdy, no to właśnie możecie sobie rozdzielać te trasy. Na przykład startujecie na pusto, więc sobie zerujecie jedną trasę i patrzycie, widzicie, macie wyzerowanie trasy na przykład. Ustaw trasę jako główną. Jak chcecie, żeby na wyświetlaczu wyświetlała Wam się ta trasa, powiedzmy wycinek trasy, którą sobie teraz jakoś tam obserwujecie szczególnie, no to możecie ustawić jako główną. I tutaj jest jeszcze też przegląd trasy, więc widzicie, takie tam różne rzeczy, jak się chcecie szkolić, jak jesteście ciekawi. Zużycie tego jest nawet AdBlue, widzicie, 1 litr na 100 km, często pytacie. To jest przy tej trasie na ponad 2000 km. Temperatura w kabinie nawet jest, tego nie pamiętałam. Prędkość średnia 50 km wyszło? Ciekawe. Czas trasy i tak dalej, bieg jałowy. No w gabarytach to niestety bieg jałowy dużo czasu zajmuje. Volvo Dynamic Steering, to jest coś pięknego. Ja tego w Volvim nie mam i jak wysiadłam z Volvega, to mi tego Volvim brakowało. Generalnie Volvo Dynamic Steering sprawia, że rzeczywiście można palcem kręcić w takim ciężkim zestawie. Kierownicę można po prostu o tak, za pomocą palca. Teraz oczywiście auto jest nieodpalone, więc nie można kręcić kierownicą, nie da się, ale działa to pięknie. Ja pierwszym razem, jak jechałam ciężarówką Volvo Dynamic Steering, to było w tamtym roku w Szwecji podczas Volvo Trucking Adventure, gdy jechałam z Göteborga na Nordkap. I ja na początku myślałam, jejku, ja po prostu zaraz złapię jakieś pobocze, jak ta kierownica tak lekko chodzi, ale nie. To jest bardzo mądry system, który sprawia, że jazda jest naprawdę jeszcze dużo większą przyjemnością i ręce, dłonie dużo mniej się męczą. Nie wiem, czy Wy też tak macie, może ja tak mam jako kobieta, ale jak już czasami dłużej sobie zostawałam w trasie po kilka tygodni, to już w 4. tygodniu czułam, że mnie dłonie bolą. Myślę, że z Volvo Dynamic Steering nie ma takiego wrażenia. Te dłonie się dużo mniej męczą. No ale oprócz tego, że system sobie działa automatycznie, musicie odpalić, to widzicie, jest domyślne, lekkie, stabilne, reagujące, własne. Edytuj. I możemy sobie sami ustawić to, w jaki sposób ten system będzie nas wspierać. Widzicie? Prosto, jazda na zakręcie, powrót, tłumienie. Dalej mamy klimatyzację postojową. Można sobie ustawiać różne tryby, można sobie włączać włącznik czasowy, jak na przykład przychodzimy do pracy po południu i chcemy, żeby auto było schłodzone, więc można sobie tak zrobić. Tutaj mamy wskaźnik nacisku osi. Te rzeczy to ja będę dopiero rozpracowywać, teraz jeszcze nie mamy naczepy podpiętej. Tutaj mamy jeszcze więcej zerowanie ciężaru ładunku. Zarządzaj kalibracjami. Widzicie? Tu jest dużo rzeczy dla mnie do nauczenia się. No, ciekawe to będzie wszystko. Mamy jeszcze kamerę. O, widzicie, tak właśnie kamera pokazuje. Mega fajna, mega. Dodatkowo, jak się przyjeżdża, czasami dojeżdża do skrzyżowania, normalnie trzeba by się było ustawić. Do jazdy już optymalnie jest tak, ale jakoś droga jest tak ułożona, że nie widać sobie z prawej strony, jak się włączamy. Musimy ustąpić pierwszeństwa, to trzeba, wiecie, tak zawijać, nie? I patrzeć, czy tam jedzie, czy nie jedzie. A z tą kamerą po prostu wjeżdża się normalnie jak do jazdy. Tutaj widać całą piękną stronę, całą drogę i widać z daleka, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie. Oczywiście trzeba się przypatrzeć, trzeba patrzeć z uwagą, bo jak ktoś będzie daleko, a będzie szybko jechać, to wszystko tutaj widać, ale trzeba uważać. Natomiast jest to mega przydatne narzędzie dla kierowcy. Naprawdę mega. Nie mówiąc nawet, jak się jeździ po mieście, rowerzyści, dzieci, to wszystko tutaj widać. Tutaj mamy jeszcze instrukcję dla kierowcy. Witamy w aplikacji Instrukcje dla kierowcy. Generalnie to ja też muszę sobie ściągnąć teraz tą aplikację. Nie wiem, czy wiecie, ale można sobie ściągnąć aplikację do Volvo, wpisać numer VIN i aplikacja już po prostu wie, jak skonfigurowane jest nasze Volvo i tam można sobie przejść cały taki jakby samouczek, dużo dowiedzieć się o samochodzie.
więc to jest coś, co też sobie będę musiała jeszcze zrobić. Tu jest jeszcze kalkulator, żeby dobrze liczyć pieniądze. To jest transport, to jest biznes, to się musi opłacać. I mamy jeszcze lodówkę. Tu jest jeszcze lodówka. I mamy jeszcze ekspres, to jest nowość. No więc, proszę Państwa, przedstawiam Państwu mój ekspres. Czekajcie, gdzie go się robi? Ach, to tu się robi. Tadam! Więc mam ekspres wysuwany do kawy, więc działa tak. Tutaj wlewa się wodę. To się wyciąga? Czy to się wyciąga w ogóle? Wyciąga się jakoś, ale nie chcę sobie urwać, więc muszę przeczytać instrukcję obsługi. Generalnie tutaj wlewa się wodę, tutaj wsadza się filtr i mam kilka filtrów. Myślę, że muszę sobie kupić filtry do kawy. Tu się po prostu wkłada filtr, wsypuje się kawę, no i tutaj mamy gotową kawę. No patrzcie, można od razu zrobić więcej i rozlać. Albo można zrobić więcej i mieć na całą noc, albo na cały dzień. Więc co jest też pewnie fajne, to że oczywiście jak to w takich ekspresach, tutaj jest podgrzewanie, więc ta kawa cały czas będzie ciepła. Tak długo jak ekspres będzie włączony, tak długo będzie grzany. Tutaj jest właśnie, widzicie, włącznik. No i całość się chowa. Także jak chcemy zrobić, no to jest. Jak chcemy schować, no to z powrotem. I ekspres jest schowany. Co kto lubi oczywiście, bo z jednej strony Volvim jest tutaj schowek, w którym się mieści bardzo dużo rzeczy, więc jeżeli no, ktoś kawy nie pije, to pewnie lepiej jest wziąć schowek, a nie ekspres. Natomiast jeżeli chodzi o gabaryty, to jest jazda nocą. To są tony wypitej kawy. Także do takiego auta wydaje mi się, że ekspres do kawy to jest strzał w dziesiątkę. No i co, jak pamiętacie jeszcze z czasów, gdy jeździłam wcześniej na gabarytach, to przecież to jest gra zespołowa, to jest praca zespołowa, ludzie piją kawę razem. Więc myślę, że to będzie fajne, że będę mogła zrobić kawę. I to w takiej trochę większej ilości, więc mega fajne i jest to też na pewno ekonomiczne dla kierowcy, bo nie oszukujmy się, ale kawa w Niemczech, duża, czarna, kosztuje 5 euro. Przynajmniej jest duża, bo w Austrii za 5 euro duża kawa jest taka. W Polsce jakieś 9 zł chyba, albo już 11, wydaje mi się, że już 11 zł, więc no trochę się wydaje na to, no ale tak jest. No i tutaj lodówka, tak pokazuję, bo nie wszyscy z Was będą po prostu znali wnętrze Volvo, być może niektórzy z Was po raz pierwszy, więc pokazuję wszystko. Natomiast lodówka jest taka sama jak Volvim, tu się naciska, wysuwa się lodówka. Jak się wysunie do końca, ona się blokuje, także w czasie jazdy ona sobie może nie będzie sobie pracować tam i z powrotem, ona jest zablokowana, tu się włącza, ustawia się temperaturę też bardzo prosto, to jest intuicyjnie, tu się otwiera, tu jakiś tam Red Bull z trasy, jak widzicie są różne przygrody, generalnie ta część mrozi, ta część chłodzi, to wszystko oczywiście można wyciągać bez problemu. Tu są takie, jakby widzicie, szyny, po to, żeby można było sobie jakoś zarządzać tą przestrzenią. Natomiast popatrzcie, jeszcze zwróćcie uwagę na to, jeżeli w ogóle nie używacie zamrażarki, nie potrzebujecie, no to się w ten sposób wyciąga, rozmontowuje. No i cała lodówka jest wtedy lodówką. Z tej strony będzie trochę zimniej, oczywiście, jak nastawimy na 4 stopnie i damy tutaj jakieś warzywa, to one się zmrożą. Natomiast jakieś wędliny czy rzeczy do picia, wszystko będzie ok. Ja przez długi czas nie używałam w ogóle zamrażarki, ale w którymś momencie, jak już właśnie zaczęłam jeździć na długie trasy Volvim, no to jednak zaczęłam. Jednak fajne jest to, że można sobie włożyć jakieś tam, załóżmy, mięso, czy niektóre warzywa, mieć po prostu na dłużej w trasie. No i to, proszę Państwa, byłoby tyle, jeżeli chodzi o wnętrze Volvo. Ach, tu Wam jeszcze nie pokazywałam. No przecież Wam nie pokazywałam tych wszystkich przycisków. No patrzcie. Więc tak. Ach, tutaj jest Jezu, jak to się nazywało? Nie pamiętam. To mi po prostu pokazuje, jak to czasami bywa, że coś się dzieje na parkingu, trzeba podjechać, trzeba się gdzieś przestawić, ale jesteśmy w środku pauzy. To jest oczywiście w pełni legalne urządzenie podłączone do tachografu, które pokazuje, kiedy właśnie można sobie bezpiecznie podjechać. Ta zasada 1 minuty, tak żeby nie zerwać pauzy. Oczywiście na tym się nie jeździ, na tym po prostu tak awaryjnie czasami można gdzieś tam sobie się trochę uratować i to przestawić w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Jak to wiadomo, jak się jeździ po Europie, to różnie bywa z tymi parkingami.
Czasami się staje kompletnie na styki. Dobrze, to czerwone to jest coś, czego chyba raczej nie widzieliście nigdy. To jest włącznik do tego sterowania. Widzicie? Uwaga, zdalne kierowanie jest aktywne i żeby właśnie móc sterować moim pilotem, to pierwsze muszę to włączyć. Więc tak się tutaj włącza i wtedy można Volvegiem jeździć z zewnątrz. O tym w ogóle zrobimy kiedyś jeszcze osobny film. Tu jest włączenie kogutów. Nie, koguty są tutaj. Tu są te światła LEDy na górze od Hella. No i tu są jeszcze dodatkowe tam różne światła. Tutaj jest światła przy skręcie, doświetlenia zakrętów. Tu są właśnie koguty i stroboskopy. To jest otwieranie i zamykanie szyber dachu. A to jest, no kurczę, to po prostu TikToki z tym to biją popularność. No roleta. Nie wyobrażam sobie nie mieć elektrycznej rolety. No tutaj jest światło. Są różne tryby, jest takie mniejsze, jest czerwone, jak ktoś lubi w nocy jeździć. Ono jest na tyle delikatne tutaj, że widać dopiero w nocy. No i tutaj jest wyłączenie. Na tym maksymalnym to też oczywiście można tu natężenie światła regulować. Może teraz też trochę mniej widać, ale można ciemniej, można mocniej. To też takie charakterystyczne dla Volvo. Znamy sobie najmocniej. Tu jest moje CB radio. Jeszcze nie przykręciłam sobie uchwytu pod gruszkę, więc na razie gdzieś muszę je tutaj sobie zamontować. No i tutaj jest schowek, w którym mam już jakieś tam różne rzeczy. To pewnie jeszcze jesteście ciekawi, co to jest. Generalnie to jest system wykrywania dymu. Co oznacza, że jak kierowca pali, to na to będzie pipczeć. Jak się będzie coś gotować i zacznie się palić, dymić, będzie pipczeć. To oczywiście można wyciągnąć baterię, można wyłączyć. No i tu jest jeszcze telewizor. To czekajcie. Tutaj też tą folię ściągniemy, czy nie? No i tu jest jeszcze ta druga lampa. Wam nie pokazywałam, ale jest taka sama z tej strony i z jednej i z drugiej strony. Nie pokazywałam wam jeszcze schowków. Tak wygląda schowek. Tutaj oczywiście powędrują na przykład moje buty robocze. Tutaj jest podnośnik. Tutaj są dwa haki holownicze. To jest ciekawostka, popatrzcie, bo w Volvim jest jeden hak holowniczy. Tutaj są już dwa. Tutaj jest klucz, tutaj jest rączka do szczotki, żeby myć szybę. Tutaj jest szczotka oryginalna, volvowska. Nawet nie szczotka, tylko taka jakby gąbka. Tu jest od Hella światełko takie awaryjne na wszelki wypadek, które można postawić na drodze, jak coś się dzieje. Tam jest jeszcze opakowanie po kogucie Hella do naczepy, a tutaj będą moje buty. Tutaj jest też schowek, taki według mnie bardzo przydatny, więc tutaj powędruje na przykład mój spray. Spray i rękawiczki. No i dobrze. I z drugiej strony schowek wygląda tak samo. To tyle. No i tyle, proszę Państwa. Tyle? Tyle, jeżeli chodzi o auta. Tutaj mamy już właśnie takie rzeczy od Goldhofer. Niezbędne do sterowania naczepą. Więc tutaj co? Jest na przykład teczka. Tutaj jest ładowarka do baterii, do pilota, do sterowania. Tutaj mamy co? Tutaj też mamy i ładowarkę, i baterię. No. Więc powiem wam, że bo mam dwa piloty. Mam jeden pilot tylko i wyłącznie do sterowania, tak jak miałam wcześniej, a drugi mam jeszcze i do sterowania, i do hydrauliki. Więc tu jest matka do sterowania, do podpięcia, bo to jest tak, jeżeli będę chciała używać tego dużego pilota, gdzie też sobie mogę sterować hydrauliką, czyli zawieszeniem, to mam taki duży pilot. Tam jest kilka różnych profili, różnych programów i mogę sobie po prostu sterować z tym. Mogę tak samo z naczepy. Natomiast jeżeli bym chciała z hydrauliką sterować tylko i wyłącznie z poziomu naczepy tam, no to sobie podłączam ten pilot. Taki pamiętacie? Jak miałam dawniej przy tym telezatlu. Tu jest matka do podłączenia. No i co? Tutaj mam jeszcze szufladę, ale w szufladzie już jest bałagan. W szufladzie już jest bałagan. Jest jeszcze taka deska, która pasuje na kierownicę. Widzicie? Fajnie sobie siedzi. Oczywiście w czasie jazdy się tego nie używa. To też jest jeszcze inna ładowarka do baterii.
I tu mam baterię. I do tamtego mam baterię. Wydaje mi się, że teraz pokazałam Wam już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, która z tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj zobaczyliście, najbardziej Wam się podoba. Albo co byście zmienili, albo jak byście zmienili. Chętnie zobaczę. Chętnie zobaczę. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A chciałam Wam tylko powiedzieć, że właśnie jadę podpinać Goldhofera i będziemy go ładować już do podjęcia pierwszego ładunku. To będzie stres, ale będzie ekscytacja. Jak już wszystko będzie dobrze, wszystko będzie załadowane, spięte, ja już będę czuła, że wszystko mam ogarnięte, to wtedy będzie pięknie. W końcu pierwszy ładunek moim własnym zestawem 4+7, czyli Volvo FH16, 750 koni z iShiftem, z pełzającymi biegami i do tego Goldhofer 7-osiowy MPA7, no, semi z rozsuwaną podłogą na dodatkowe 17 metrów, systemem Smart Control. To będzie jazda, ale póki co to jest jeszcze trochę stresu. Jak już się trochę nauczę i trochę ogarnę, to już będzie pełen fan, ale póki co, zanim do tego dojdę, no to jest stres, mobilizacja, takie zcięcie, że muszę sobie poradzić, muszę to ogarnąć. I Volvega też muszę ogarnąć. Ale to jest bestia, nie oszukujmy się. To jest bestia, która jest przede mną do poskromienia. To co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować ten kanał. Jeżeli subskrybujecie, to wtedy pewnie częściej niż teraz będą Wam się pokazywać powiadomienia o tym, że jest nowy odcinek. A nowy odcinek pojawia się średnio minimum raz na tydzień, a czasami nawet i więcej. Więc do zobaczenia tutaj. Powodzenia i szerokości. Cześć!